Co powiecie na takie warunki? Genialnie. A z tego co czuję pod nartami, to jest tu mieszanka śniegu naturalnego i śniegu sztucznego. Warunki są wręcz doskonałe. Witajcie moi drodzy, witam Was w pierwszym dniu mojej podróży po ośrodkach południowego Tyrolu. Dzisiaj Zeiser Alm, na razie śniadanko, a potem zmykam na stok. Nie ma to jak świeży sok z rana. Pychotna. Teraz herbata. Napiszcie proszę w komentarzach, jeżeli jeździcie w Alpy, czy jeździcie budżetowo, czyli na przykład do apartamentów i sami sobie gotujecie, czy jeździcie do hoteli, jakich hoteli, czy jesteście zainteresowani informacjami o hotelach, nie wiem, 3-gwiazdkowych, 4, może 5-gwiazdkowych, czy lubicie na przykład mieć halfboard, czy tylko śniadania, czy w ogóle bez posiłków. Napiszcie proszę w komentarzach, bardzo chętnie wysłucham i podpowiem, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania w tym zakresie. A na razie na zdrowie. No powiem Wam, że pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, kiedy wrzątek leci z kranu. Popatrzcie się, po wczorajszej imprezie nie ma ani śladu, a tędy wczoraj przeszło, tak jak się dowiedziałem, kilka tysięcy krampusów. No impreza była 2-godzinna, ogień był straszny i to dosłownie, a dzisiaj czyściutko, posprzątane, spokojnie. O, tak może będzie mnie lepiej widać. Da się zrobić dużą imprezę w środku miasta, da się. A jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że o godzinie 22 była już kompletna cisza. Impreza była huczna, ale o której się miała skończyć, to się skończyła. No jesteśmy w końcu w południowym Tyrolu, tutaj Ornuk, Mulzheim, także... A teraz uciekamy. Patrzcie jaka brzydka pogoda. Jadę pokazać Wam jak wygląda region narciarski Zeiser Alm, Alpe di Siusi. Jestem już pod dolną stacją gondoli na Alpe di Siusi. Wczoraj byłem tutaj odebrać skipasy, znaczy kupić skipasy. Byłem odebrać moje narty zamówione, więc wszystko na mnie czeka. Tak jak widzicie, jestem na luzie, bez nart. To jest wygodna opcja, że można tutaj zostawić i nie trzeba z tymi nartami jeździć do hotelu. Kilka informacji, takich ciekawostek. Budynek, w którym wczoraj byłem, tutaj, gdzie jest wypożyczalnia, gdzie są kasy, gdzie są sklepy, został wybudowany w 2015 roku. Tutaj kiedyś była zwykła po prostu tylko stacja gondoli, bez żadnej, że tak powiem, infrastruktury. Teraz tutaj się zrobiło takie małe centrum logistyczno-handlowe. Dobre miejsce, bo po nartach można coś kupić, przed nartami można tutaj wypożyczyć sprzęt narciarski, bardzo fajnie to wygląda. To idę szukać swojego kosza na śmieci, gdzie jest mój sprzęt. Good morning! Morning! Jest kosz na śmieci odnaleziony, takie oto śmieci są, także szybko się przebieram i zasuwam na górę. Patrzcie jaka wypożyczalnia. Kiedy dostajesz nowe narty, przed jazdą zapoznaj się z instrukcją. Rozdziewiczam. Opowiem o pewnej rzeczy, która jest w tej wypożyczalni bardzo ciekawa. O pewnej opcji, możliwości. Zresztą to nie jest kwestia tylko tej wypożyczalni, ale większości wypożyczalni w Alpach. To jest to, że jeżeli jesteście na nartach, to możecie
wymieniać narty z wypożyczalni w różnych punktach. Z reguły to jest tak, że wypożyczalnie to są takie, nazwijmy to, mini sieci, czyli macie do dyspozycji wypożyczalnię gdzieś jakiś punkt w mieście, pod dolną stacją gondoli i gdzieś w górach. I teraz, jeżeli warunki się zmieniają lub narta Wam nie odpowiada, po prostu idziecie, dajecie narty w wypożyczalni w drugim punkcie, o tak to w ten sposób ujmę, wymieniacie na inny, pasuje Wam, jeździcie, nie pasuje, znowu wymieniacie. Kapitalna opcja. Jestem już na terenach narciarskich Zajzer Alm na wysokości 1857 metrów. Wyjechałem tutaj niebieską gondolą z miejscowości Alpe di Siusi. I teraz tak, popatrzcie się. Jestem w tym miejscu. Teren narciarski Zajzer Alm obejmuje 63 km tras o różnym stopniu trudności. Jest to teren skierowany przede wszystkim dla osób jeżdżących z dziećmi, z rodzinami. Tutaj infrastruktura jest dostosowana do przewozu dzieci, krzesła są specjalnymi zabezpieczeniami, jest dużo funparków dla dzieci, ale też jest tutaj najlepszy snowpark w całych Włoszech. Tą nagrodę najlepszego snowparku wygrał po raz 5. z rzędu. Także pokażę Wam też dla tych, co skaczą i fruwają. Wracając do tego terenu narciarskiego, ponad 60 km tras, ale skipas, lokalny tutaj skipas, obejmuje też Val Gardene. Tutaj można zjechać do Val Gardeny, do St. Urlich, wyjechać do góry na Seczedę, z Secedy zjechać i stamtąd już macie otwartą drogę na Sella Ronde i do kilku okolicznych ośrodków narciarskich. Razem Zajzer Alm i Val Gardena mają ponad 150 km tras narciarskich, z tego co dobrze pamiętam. Mogę się troszeczkę mylić, najwyżej napiszę tutaj w filmie. Mają ponad 150 km tras narciarskich i jest to największy region narciarski w sumie w całych Dolomity Superski. Zajzer Alm należy do zrzeszenia Dolomity Superski. Jeździcie tutaj na tym samym karnecie Zajzer Alm, w Val Gardenie, w Alta Badia, w Arabie, w Cortinie, na Kronplacu, w Draicinen. To wszystko jest Dolomity Superski. 1200 km tras narciarskich, 12 ośrodków narciarskich. Co jeszcze? Charakterystyczna góra. Ta góra, którą tam widzicie, to Sasso Lungo. 3181 metrów. Natomiast później pokażę jeszcze Wam górę Schlern. 2564 metry nad poziomem morza. To góra, która jest tutaj najbardziej charakterystycznym masywem dookoła, który wrósł jak gdyby w logo, stał się logo, znakiem rozpoznawczym Alpe di Siusi. Tyle gadania, zmykam na trasy, pogoda jest przepiękna, na trasach 125 cm śniegu. Tą górę chciałem Wam pokazać. Góra Schlern, 2564 metry nad poziomem morza. Góra, która została wkomponowana w logo Zajzer Alm. Bardzo charakterystyczna. Na górze się znajduje schronisko, do którego w lecie można dojść. A tak a propos, byłem tutaj niedawno w Zajzer Alm, dosłownie parę miesięcy temu i wyglądało to tak. Pierwszy dzień jesteście, czy dłużej?
Alpe di Siusi, Zeiseralm to idealne miejsce dla tych, co odrzucają wyciągi i lubią jeździć biegać na nartach. Tutaj są po prostu niezliczone ilości tras. Jest kilkanaście, kilkukilometrowych odcinków dla tych wszystkich, którzy lubią sobie na nartach pobiegać, troszeczkę spędzać czas na śniegu inaczej. Ale po co? Popatrzcie się, tam z tyłu Sella Ronda. Tutaj można przejechać na Seczedę, zjechać na dół i cała Sella Ronda stoi do Was otworem. A tu nasi rodacy. Jak jechałem tutaj samochodem, to dosyć sporo było polskich aut, mijałem. To powiem Wam w ten sposób. To bardzo dobry okres na to, żeby pojeździć na nartach. Jest po prostu pusto na stokach, niewiele osób. Dzisiaj jest niedziela, a popatrzcie się, za mną prawie nikogo. Jeżeli tu przyjedziecie, ceny są dużo niższe niż w normalnym sezonie, niż powiedzmy od stycznia, już nie mówię o świętach. Ceny w hotelach są niższe. W wielu ośrodkach narciarskich funkcjonuje coś takiego jak freeski, czyli macie skipas w cenie w zamian za nocleg. Tak między innymi jest w stacji, w której byłem w poprzednim vlogu, czyli w Massocorto. Tam u Seppa Plac Gomera macie taką ofertę, że możecie, jeżeli przyjedziecie na przykład w takim okresie grudniowym przed świętami od listopada do grudnia, to macie skipas w cenie, więc warto wykorzystać, a przede wszystkim wyjeździcie się na umór. Zaletą Zeiseralm jest m.in. to, że możecie spać tu bezpośrednio na stoku. Wtedy macie hotele ski-in, ski-out. Jest tutaj wiele takich hoteli, które są tak jak ten m.in. usytuowane bezpośrednio przy trasach narciarskich. Tutaj nawet jeżeli nie dojedziecie samochodem, to zostaniecie dowiezieni. I co powiecie na takie warunki? Genialnie. A z tego co czuję pod nartami, to jest tu mieszanka śniegu naturalnego i śniegu sztucznego. Warunki są wręcz doskonałe. Naprawdę jest super. Ktoś kiedyś napisał w komentarzu, że jestem osobą, która cieszy się na każdym stoku. Tak. Bez względu na to, czy stoję tutaj w sercu Dolomitów, gdzie słońce świeci przez ponad 300 dni w roku, czy jestem na niewielkich polskich ośrodkach narciarskich, niewielkich stacjach narciarskich, które mają, nie wiem, jeden orczyk, a trasy są dobrze przygotowane, cieszy mnie to tak samo. No cóż, popatrzcie się. Tutaj przy okazji pokażę Wam Zeiseralm Rondę. Jestem na jej części. To jest trasa, którą jeździmy dookoła całej tej łąki, bo tak jak powiedziałem, jest to największa i najwyżej położona, takie najwyżej położone plateau w całych Alpach. Jeździ się, są tutaj kolejne stacje, może gdzieś znajdę, to taką Wam chętnie pokażę. A ja co? A ja jadę w najdalsze miejsce, gdzie można dojechać pod masyw Sassolungo. Tam dalej, jakbyście popatrzyli, tam jest słynna trasa Saslong, trasa Pucharu Świata, na której jeżdżą najszybsi zawodnicy na świecie. Tam jest rozgrywany zjazd i supergigant. Kawałek dalej, za górką Alta Badia. A ja jadę w dół. I teraz taka informacja. Z tego miejsca można się dostać do Val Gardeny na dwa sposoby. Jedno to stamtąd można zjechać gondolą na dół do Sal Urlich. Ewentualnie tutaj można dojechać i tu skibus jeździ do hotelu chyba Almentarola, w którym byłem tutaj w lipcu, jak jeździłem tutaj po tych terenach na rowerze Jacku, na rowerze. Jedziemy dalej.
To jedna z tych stacji, o której Wam opowiadałem. Stacji, która wchodzi w skład Zajzer-Alm Rondy. Jeździ się tutaj dookoła, odwiedza takie punkty. Niestety tu jest po niemiecku, tam jest coś po angielsku napisane, to popatrzę, ale najbardziej mi się podoba tutaj nazwa Hexenflug, czyli latająca czarownica z góry Schlern, czyli z tamtej góry z 2564 metry. Ona tutaj przylatuje i lata nad tymi łąkami. Nie jedna, bo wiele, z koleżankami. A tuż obok trasa do pomiaru prędkości. Tutaj można się sprawdzić. To nie moja prędkość, ja nie jechałem 99 km na godzinę, ale tutaj jeżeli ktoś ma duże cojones, to może pojechać z taką prędkością, zostanie zmierzona i może mieć potwierdzenie tego. I tutaj można sobie zmierzyć prędkość. Tam się podjeżdża lekko pod górę, także nie trzeba hamować, tylko naturalnie się wyhamuje. A ja już jadę dalej, bo jest po prostu obłędnie. Patrzcie. Spaliście kiedyś tak na stoku? Napiszcie proszę w komentarzach. Tutaj w Zajzer-Alm jest to normalka. Nowa kanapa Bambi. Pamiętam, że tu była jakaś stara dwójka, a tutaj wypasiona kanapa. Popatrzcie się, Zajzer-Alm się modernizuje, inwestują tutaj pieniądze. Patrzcie jaki full wypas, indywidualne siedzenia. No, elegancko i ciepło w tyłek, chociaż dzisiaj nie trzeba. Ale grzeją. A popatrzcie się, tak z ciekawości, tutaj znowu, tam poprzednio mieliśmy trasę z pomiarem czasu, a tutaj jest znowu, znaczy pomiarem prędkości, a tu jest trasa giganta, krótki gigancik, też z pomiarem czasu. Każdy może się sprawdzić, jak to jest jeździć na bramkach. Kolejny hotel położony na stoku. Popatrzcie się, tutaj tych hoteli jest bardzo dużo. Pokażę Wam jeszcze jedną perełkę za chwilę. Hotel położony po prostu w genialnym miejscu, z genialnym widokiem i sam hotel jest genialny. Naprawdę rewelacja. Kąpanie się na zewnątrz z widokiem na Sassolungo, z widokiem na Schlern jest po prostu absolutnie niesamowite. Wielu z Was zadaje w komentarzach pytanie, jakich gogli używam. Więc opis gogli znajdziecie w linku poniżej. Są to gogle firmy Smith Mag 4D. Dlaczego 4D? Dlatego, że gogle są troszeczkę zaokrąglone, jak widzicie z dołu, i według producenta zapewnia to o 25% większą powierzchnię widzenia. I faktycznie tak jest. Może jak ja jeżdżę i się przyzwyczaję do nich, to już nie zwracam na to uwagi, że faktycznie nie widać dolnej ramki. Natomiast jeżeli założę, nazwijmy to zwykłe gogle, normalne, to faktycznie wtedy zauważam tą różnicę, wtedy zauważam, że na dole mam ramkę, widzę ramkę i nie mam takiego pola widzenia. Gogle oczywiście są z szybą polaryzacyjną, mają system wzmacniania kontrastów, więc te wszystkie bariery, technologię będziecie mogli znaleźć w opisie na mojej stronie na skionline.pl. Tutaj kolejny punkt na trasie Zajzer-Alm Ronda. Jestem po
powiedziałbym po północnej stronie tej wielkiej łąki. Jak widzicie, trasy, teren w ogóle to taki dla osób początkujących, osób średnio zaawansowanych. Oczywiście osoby lepiej jeżdżące znajdą tutaj stoki dla siebie, ale generalnie teren jest taki bardzo rodzinny dla osób, dla których jeszcze powiedzmy czerwone i czarne trasy nie są zbyt łatwo dostępne. Całe z Alpe di Siusi Zeiser Alm jak na dłoni. Od jednej strony, od prawa do lewa. Jak widzicie, tłumy na stokach, to jest urok jeżdżenia w grudniu na nartach przed świętami. Niższe ceny, puste stoki, warunki bardzo dobre. Wcześniej już 2 razy mówiłem Wam, zwracałem uwagę, że Zeiser Alm jest takim miejscem, w którym możecie spać na stoku. I tu jest przykład 2 hoteli. Najpierw może zacznę od tego. W tym hotelu miałem okazję mieszkać, tam na górze, na poddaszu. Jak widzicie te małe okienka na górze, to tam jest sypialnia. I rano się budzicie i macie taki widok. Natomiast hotel, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, hotel dla tych, którzy cenią sobie naprawdę najwyższą jakość usług, to jest ten hotel. Hotel z szaletami, możecie z tyłu sobie wynająć cały domek lub mieszkać w części hotelowej, a między nimi jest basen, w którym można sobie popływać na zewnątrz, potarzać się w śniegu, wskoczyć do basenu i też oglądać, podziwiać cały czas widoki dookoła. Teraz taka krótka informacja jeszcze dla tych troszeczkę niezorientowanych, co tu dookoła widać i gdzie, w którym dokładnie miejscu jestem. Więc jestem w tym momencie, powiedzmy sobie, na końcu, na północnym krańcu regionu Zeiser Alm i z tego miejsca najlepiej widać masyw Sella. Tutaj, w tym miejscu jest masyw Sella, to ta duża góra płaska, taka ścięta, wyglądająca jak olbrzymia twierdza. Bardziej z Waszej prawej strony masyw Sassolungo, 3181 metrów nad poziomem morza, jeżeli dobrze pamiętam. Tam z tyłu za mną widać trasy narciarskie. To są trasy narciarskie, które wychodzą z Val Gardeny, z Selwy w kierunku Passo Gardena. Tam gdybyście pojechali, to już jest Sella Ronda, a tam gdzie byście pojechali dalej, zjedziecie do Alta Badii i objeżdżając te masyw Sella Rondy, masyw Selli właściwie, dojedziecie do Arabby. Z tamtej strony macie Val di Fassa, no i tutaj z powrotem wrócicie do Val Gardeny. To wszystko w ramach ski passu Dolomity Superski, 1200 km tras, 12 ośrodków narciarskich, między innymi właśnie ten ośrodek Zeiser Alm. To jest hotel, o którym Wam opowiadałem, siedząc na krześle. Popatrzcie się, tam z tyłu macie basenik, ktoś się tam kąpie. Tutaj szalety, jeżeli byście chcieli mieć prywatne domki dla całej grupy, rodziny. No i oczywiście budynek główny. Jak Wam się podoba, napiszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście tu przyjechać. Świetne miejsce. Popatrzcie się, jesteście bezpośrednio na stoku, można przyjechać na nartach. Naprawdę rewelacja. W tym hotelu też miałem okazję mieszkać. Bardzo fajny hotel, szczególnie te pokoje na górze, naprawdę rewelacja. Na dole oczywiście basen, na zewnątrz kąpiecie się, a widok macie taki. Górna stacja gondoli, która przyjeżdża tutaj, wyjeżdża z St. Ulrich, Ortisei, z Val Gardeny.
i przyjeżdża tutaj do Zajzeralm. To jest połączenie, bo nie ma bezpośredniego zjazdu na nartach do Val Gardeny, więc to jest połączenie z Val Gardeną. Tutaj jak zjedziecie w dół, musicie przejść kawałek na drugą stronę miejscowości. Tam są oczywiście ruchome schody, ruchome dywany, także to jest dosyć prosta sprawa. Z drugiej strony jest taka duża gondola, która wyjeżdża na szczyt Szeczedy, a stamtąd już bezpośrednio zjeżdżacie w kierunku Saslong, trasy Pucharu Świata i tam gondolami wjeżdżacie już na Selarondę. Bo wcześniej powiedziałem, że ponad 150 km tras ma ten region narciarski, czyli Zajzeralm wspólnie z Val Gardeną, natomiast jest to 173 km tras. Wspaniały widok, prawda? No ta góra tutaj robi za taki landschafcik, za background do wszystkich, przepraszam bardzo, za tło do wszystkich zdjęć i selfików, jakie tutaj się robi. Ja natomiast zjechałem na chwilę na lunch, zjeść tutaj, zasmakować się, nie wiem, w pastach, w jakichś lokalnych knedlach. Zaraz zobaczę, co mi przyjdzie do głowy, żeby zjeść. Wybrałem taką chatę Laurin Hütte, położoną na prawie 2000 metrów. Tutaj znajduje się snowpark, który jeszcze nie jest w całości gotowy. On będzie gotowy, popatrzcie się jak chłopaki szaleją, on będzie gotowy pewnie gdzieś przed świętami. Widzę, że tam armatki jeszcze pracują i sypią wszelkie hopki. Jest czynna pierwsza część, nie ta górna, natomiast te największe kikery, największe hopy jeszcze są niegotowe. Przypomnę, że Snowpark wygrał 5. raz z rzędu tytuł najlepszego snowparku we Włoszech. Dzisiaj cały dzień towarzyszy mi słońce, jest naprawdę cudownie. Tak jak widzicie, jestem rozebrany w samej koszulce. Na zewnątrz jest około 4 stopni na plusie. Warunki, jeżeli chodzi o stoki, są idealne. Warunki są naprawdę genialne. Zresztą Włochy, Dolomity słyną. Południowy Tyrol słynie z tego, że te warunki śniegowe są po prostu perfekcyjne, bo tak to trzeba powiedzieć. Oczywiście tu ktoś może powiedzieć, byłem na Selarondzie i to, ale ilość ludzi, czy na przykład te wysokie temperatury w marcu powodują, że te stoki się szybko degradują, szczególnie w tych dolnych częściach. Przyjedźcie w takim okresie jak teraz. Macie trasy jak stół, sztruksik, przygotowane twardo, można się po prostu zajeździć. Przeglądam menu, jakie tutaj jest w tej hycie, w tej restauracji i co mi się tu rzuciło w oczy? Kilka rodzajów polenty, kilka rodzajów past. Ja myślę, że zamówię sobie pastę pappardelle z kurkami z sosem grzybowym. Myślę, że to będzie dzisiaj dobry wybór. Mój narciarski dzień w Zajzeralm Alpe di Siusi dobiega powoli końca, ale na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie. Jak widzieliście, dzisiaj jeździłem w większości trasami niebieskimi i czerwonymi, więc teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej, czyli trasy czarne. Wszystkie trasy czarne tutaj w Zajzeralm są usytuowane czy wytyczone tutaj na tej górce, która się nazywa Puflacz po niemiecku, albo Bulaccia po włosku. Mamy tam do dyspozycji 3 km tras. 3 chyba kilometry. Na dole wam napiszę, ile tych kilometrów tras czarnych. I to jest to, co
dedykuję osobom, które by przyjechały z dziećmi, ale same chciałyby po prostu zakosztować trochę ostrzejszych tras, które wymagają trochę wysiłku, lepszej techniki i dają trochę więcej adrenaliny. Jakby ktoś się spytał jeszcze, bo często mam takie pytania, jakiego sprzętu używam, to co nagrywam teraz, mówię do kamery GoPro 7 Black, natomiast na głowie mam GoPro 8, dlatego jest bez obudowy żadnej, bo 8 już mają stopkę zamontowaną bezpośrednio w kamerze. Na dół tutaj z tego Puflacz, z tej góry Puflacz wytyczonych jest kilka tras, kilka wariantów. Jest też jakiś niebieski, ale głównie czerwone i dwie czarne, więc ja sobie wybrałem trasę numer 77. Tą kamerę, którą trzymam w ręce, chowam już. Odpalam 8 na mojej głowie i ogień. Mój narciarski dzień w Zajzer Alm dobiega końca. To pierwszy z serii 11 ośrodków, jakie mam odwiedzić teraz w grudniu 2019 roku. Przygotować dla Was vlogi z południowego Tyrolu. Kilka słów podsumowania, tak z mojego punktu widzenia. Ośrodek narciarski doskonały dla osób początkujących, średnio zaawansowanych, dla rodzin z dziećmi, dla tych, którzy po prostu by chcieli korzystać z narciarstwa w sposób taki, nazwijmy to easy, delikatny, bez jakichś szaleństw. Oczywiście, tak jak widzieliście, są tu 3 km tras czarnych, ale tak naprawdę to dla tych, którzy szukają naprawdę ostrej jazdy, trzeba by było się przenieść do Val Gardeny i dalej, powiedzmy sobie, w kierunku gdzieś tam Selarondy pojechać na Seczedę, na trasę Saslong Pucharu Świata. To jest też zaleta tego ośrodka, bo można mieszkać tutaj na przykład na górze, jeździć z rodziną, a powiedzmy sobie tam w grupie takich harpaganów gdzieś wyskoczyć na chwilę na Seczedę czy dalej na Selarondę. Zresztą tak to należałoby zrobić, kupując tutaj Dolomity Superski, pojechać też na Seczedę. Tak jak już powiedziałem Wam na początku dzisiejszego dnia, tutaj są dwa warianty skipasów. Jeden skipas to jest ten, który obejmuje Zajzer Alm i Val Gardenę, razem 175 km tras. Macie też do wyboru drugi skipas, Dolomity Superski, czyli 1200 km tras, nie do przejeżdżenia w tydzień i wtedy możecie korzystać dowoli z terenów Zajzer Alm, z terenów Val Gardeny i potem z całej Selarondy. Jeżeli będziecie tu przyjeżdżać, to dla tych, którzy dobrze jeżdżą na nartach, oczywiście polecam, bo nie wyobrażam sobie być w tych regionach i nie objechać Selarondy, nie pojechać do Alta Badia, do Val di Fasa czy do Arabby. Ładny widok, prawda? Patrzcie, co jestem ubrany. Chodźcie, coś Wam pokażę. Chodźcie, chodźcie ze mną. Chodźcie, 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 chodźcie. I popatrzcie się tutaj. Tada! Super, nie? Z takim widokiem jacuzzi.